Chyba taka perspektywa będzie ok, co? Jeszcze raz lecimy to. Wracam do koktajli białkowych. Ostatnio miałam znowu przerwę w ich piciu. I wczoraj robiłam sobie koktajl białkowy na bazie masła orzechowego i dodałam do tego odrobinę białka pistacjowego i smakowało to bardzo dobrze. Także mam tutaj jednego banana, one już mi tutaj pękają, więc dobrze byłoby je zużyć, tak żeby się nie zmarnowały. Ale teraz mi tak przyszło na myśl, że dobrze by było zrobić taki chlebek bananowy z kakao, mniejszą ilością cukru. I tak, ja do tego dodaję mleko. I to będzie moje śniadanie. To jest pożywne. Doda mi trochę energii. Płatki owsiane. A możecie też do tego dodać orzechy. To już w ogóle będzie bomba. Nie mam orzechów włoskich, ale mam migdały, więc też mogą być. Małą garść. To i masło. Taką konkretną jedną łyżkę. I tutaj mam białko pistacjowe. Samo białko z mlekiem, to pistacjowe, smakuje, no ma taki posmak proszkowy i taki dosyć sztuczny, ale w połączeniu z dodatkami, czyli koniecznie tutaj banan, orzechy i masło orzechowe, no to smakuje zupełnie inaczej i dodaje tego posmaku pistacjowego, natomiast sam w sobie no nie jest jakoś szczególnie smaczny. Jedna taka porcja. Na nowo zaczynam tak porządnie dbać o siebie, a że w sumie za miesiąc zbliżają się u mnie wakacje, to założyłam sobie, że mam taki miesiąc, czyli maj, na zrobienie formy, a raczej jej podkręcenie. Przynajmniej mam jakiś cel, a cele też zawsze motywują. A gdzie mam pokrywkę? Na moim drugim kanale też właśnie pojawił się nowy trening brzucha, więc teraz słuchajcie, jak zrobicie sobie taki set na nogi i na brzuch, no to poczujecie moc i tutaj gwarantuję Wam wydzielanie endorfin. Te treningi są dosyć mocne. Też sobie dzisiaj chociażby zrobiłam trening właśnie z moich setów na brzuch i na nogi i czuć moc, ale no to są dobre treningi, jeśli będziecie wykonywać je regularnie, sięgać po nie i robić sobie właśnie takie pełne sety, a to na brzuch, a to na nogi, no to zobaczycie efekty. Dobra, blenduję to wszystko i mamy posiłek. I na zdrowie. Tutaj chciałam Wam coś pokazać. Otóż kupiłam książkę pełną inspiracji do ogrodu i to jest Bylinowy ogród bez trawnika,
autorstwa Mateusza Kałafut. Możecie znaleźć go na Instagramie. On umieszcza przepiękne rolki swojego ogrodu, fantastyczne kompozycje. Urzekło mnie to tym bardziej, że tutaj są wykorzystane kolory takie jak lubię w ogrodzie, czyli fioletowy, niebieski, biały, lawendowy, różowy. To są kolory, które też i u mnie w duszy grają, więc stwierdziłam, że no, taka książka, w sumie nigdy wcześniej nie kupowałam tego typu inspiracji, w sumie też nie widziałam takich ciekawych, a to totalnie mnie tak urzekło. Stwierdziłam, że bardzo chciałabym coś takiego mieć, a za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ona w środku, jak piękne fotografie i zdjęcia możecie znaleźć. Cała książka jest w twardej oprawie. Tutaj pierwszy rzut książek, nie wiem czy kolejne też mają dedykację i będą miały. W każdym razie mnie udało się trafić na tę partię z dedykacją od Mateusza. I muszę Wam powiedzieć, że na początku, w sumie też jak tutaj się przeprowadziłam i przez ostatni rok wydawało mi się, że ja nie będę miała zapału do ogrodu, że gdzieś poniekąd to zatraciłam. Ale teraz jak już ten ogród mam i wyszły te cieplejsze dni, to tak zaczynam sobie powoli planować, co bym chciała. I różne miałam pomysły, różne miałam koncepcje, bo sama nie wiedziałam i w sumie dalej nie wiem, ile będę miała na to czasu, ile będę mogła czasu na to poświęcić, tak żeby móc tak w pełni się tym zaopiekować. Bo co z tego, że ja zrobię ogromne rabaty i byliny, jak później nie będę miała czasu, żeby się tym zająć, zaopiekować, odchwaścić i pielęgnować to tak, żeby każdego roku to wyglądało przecudnie. Ale wraz właśnie z tym nowym sezonem i tym, że już jestem na swoim miejscu i siedzę na mojej działce, już korzystam z niej, no to teraz mam trochę takie inne przemyślenia, że jednak chciałabym tutaj stworzyć coś, co będzie taką moją oazą i odetchnieniem. Zresztą pracując w ogrodzie ja mam coś takiego, że ja się totalnie odcinam, totalnie mnie to relaksuje i jakoś tak czyści niesamowicie głowę. Jak już będę miała te rabaty czy grządkę, no to myślę, że będę się tym zajmowała. Nie będę tego robiła na nie wiadomo jak. Nie będę tym razem robiła to tak obszernie jak ostatnim razem, natomiast postaram się, żeby również i atrakcyjnie to wyglądało. W planach mam już postawienie grządki, w której będę uprawiała rośliny, zioła, pomidory. W sumie mam już pierwsze sadzonki gotowe do posadzenia, ale one sobie jeszcze poczekają na te cieplejsze dni. Ale myślę, że na majówkę jakiś taki pierwszy tutaj kontener na zasadzie takiej grządki postawię. Już nawet orientowałam się w tym temacie, co mogłabym kupić, bo myślę, że postawię coś tutaj gotowego, modułowego. I w sumie to też jest trwałe, bo coś takiego to jest na lata. I no, w każdym razie no, pokażę Wam tą książkę. Więc to są zdjęcia, fotografie z ogrodu Mateusza. No i zdjęcia przedstawiają ogród o każdej porze roku. Wiosny, lata, jesieni oraz zimy. No i muszę Wam powiedzieć, że sporo tutaj zdjęć mnie zainspirowało. Są też tutaj rośliny, których wcześniej nie znałam. Każde zdjęcie jest tutaj podpisane roślinkami, jakie to są tutaj, słuchajcie, rośliny na pierwszym planie oraz w tle. I na samym końcu, więc tak, przelecę Wam tę książkę, jak to wygląda. Oczywiście treść tutaj jest, porady od Mateusza, co z czym łączyć, na co zwracać uwagę. No piękne kolory. Czerwień w ogrodzie jest bardzo agresywna i takim trudnym kolorem do ujarzmienia, tak żeby, wiecie, nie wyglądało to chaotycznie, ale tutaj czerwień też się pojawia, natomiast żółty bardzo ładnie komponuje się właśnie z fioletowymi odcieniami. O, też słuchajcie, limonki. To mnie urzekło, słuchajcie, gdzie ja to widziałam? O, to jest fajne. Macie ścieżkę i po jednej stronie macie rośliny, które kwitną limonkowo, a po drugiej stronie macie coś lawendowego. No i no przepięknie to wygląda. A na samym końcu, słuchajcie, macie propozycję stworzenia rabat, tak rozrysowanych właśnie w ten sposób. I tutaj macie tak,
rabatę szumiącą, czyli pewnie zakładam stworzoną z traw sielską, czy z jakichś pewnie polnych bylin oraz kwiatków i traw. 2-latka różana i też od razu macie zaznaczone kolorystycznie mniej więcej, jak one będą się prezentowały. No i w zależności od waszego ogrodu, no taką kompozycję możecie sobie dostosować, wpleść, zaplanować. Bylinowo-różana, proszę bardzo, czyli róże z bylinami w połączeniu. Przyjazna. Bylina błękitna, czyli składająca się pewnie z fioletów i niebieskości. Baśniowa, czyli z elementami też limonki, więc to wygląda na pewno tak trójwymiarowo. No, powiem wam, bardzo ciekawa jest ta książka, pełna tutaj inspiracji, tak jak wspomniałam. O, tutaj macie jesień. No, więc polecam ogromnie. Ja tutaj na pewno do tej książki bardzo często będę zaglądać. Jeszcze nie przejrzałam jej w całości, ale już pozwoliła mi gdzieś tam kreować w swojej głowie jakieś pomysły na nowy ogród. Tak. Dzisiaj mam dzień w sumie kolejnych porządków, kolejny weekend, więc kolejne pomieszczenie, kolejna przestrzeń do posprzątania i tym razem zajęłam się tutaj, słuchajcie, tym pokojem. Co prawda jest tutaj jeszcze bałagan, ale może nie uwierzycie, ale po raz pierwszy w sumie udało mi się powycierać kurze po remoncie tam z tyłu, bo wszystko było zawalone kartonami i tymi ciężkimi lamelami. Lamele, no niestety czekają, bo tak naprawdę dopóki nie zrobię przedsionka i nie wstawię tam szafy, to nie będę mogła wstawić tam lameli na ścianę, bo to musi być tak odpowiednio wymierzone i dopasowane, więc póki co wszystko sobie na razie czeka. Natomiast już powoli tak noszę się z zamiarem, żeby przenieść tutaj biurko, bo tutaj będzie mój pokój biurowy. Tu będę miała drukarkę, komputer, więc tutaj będę sobie pracowała. Tutaj też z rana będę miała bardzo dobre światło, więc prawdopodobnie też tutaj będę mogła się malować. Tutaj w końcu będę miała taką przestrzeń dla siebie. No i też w ten sposób to jest tutaj poustawiane, żeby mogła się tutaj dostać do szafy na samym końcu. I tutaj z kolei sobie poukładałam różnego rodzaju narzędzia. Wykorzystałam też te pojemniki, które zakupiłam sobie w Ikei. I to jest na razie tak, wiecie, wykorzystane to, co miałam. Pojemniki poukładane na razie tak, byleby było w sumie. U góry mam LEDy, które mi zostały, jakieś tam pierdoły do mojego gimbala. Tutaj mam rzeczy ogrodowe, rękawice. Nie mam jeszcze narzędzi, bo część się chyba jest w ogrodzie w jakiejś doniczce. Tutaj mam kosmetyki do mycia samochodu. Tutaj wiecie, do ubrań, a że też tutaj mam kurtki, no to tutaj od razu mam pod ręką właśnie te czyściki, czy jak to się tam nazywa. Tutaj mam, słuchajcie, zakupiłam, mówiłam wam, nie? Że potrzebuję siekiery. No to jest ostatni mój zakup. W ogóle jak to wygląda trzymać w szafie siekierę. Więc mamy siekierę, mamy młotek, mamy śrubokręty, z tyłu jest ta moja super mini wkrętarka, ale no tak. I na dole też mam jakieś kolejne pierdoły do ogrodu, odkurzacza, do sprzętów i jakieś tam inne rzeczy. Także, a tutaj w ogóle nie miałam dostępu, więc a brakowało mi, żeby poprzekładać te rzeczy. Z kolei po tej stronie zrobiłam sobie miejsce na buty, więc poukładałam tutaj, nawet widzicie, kolorystycznie. U góry są czarne sandałki i półbuty. Tutaj mamy letnią moją kolekcję nudziakowych butów. Tutaj mamy sportowe, tutaj mamy adasiowe, a tu mam jeszcze kolejne, tutaj jest miks. Tu jest w sumie, tu jest miks. A na górze jeszcze tutaj w pudłach poukładałam sobie i pochowałam w sumie buty zimowe.
Docelowo ja oczywiście pewnie gdzie indziej będę to trzymała i tak jak powiedziałam, jak zrobię sobie szafę tutaj w przedsionku na samym końcu, ona będzie właśnie tu tak cała zabudowa, no to tutaj będzie miejsce na kurtki, będzie miejsce na buty, szaliki, czapki i tego typu pierdoły, więc będę się starała tutaj właśnie pomieścić, a tą szafę sobie przeznaczę na jakieś takie biurowe rzeczy, w sumie kurtki może też, albo jakieś tam inne rzeczy, na pewno się to przyda. No i cieszę się bardzo, że tutaj zrobiłam sobie porządek, ogarnęłam i trochę poukładałam. Już mam to z głowy. Dzień dobry. Widać, dobra. Kurczę, myślałam, że dzisiaj będzie piękne słońce, a tak chmury nachodzą. Średnio mi się to podoba, ale muszę wam powiedzieć, że wczoraj to chyba jeszcze tego nie widziałam, ale pewnie przez to, że trochę popadało, to zaczęło coś kiełkować. Widzicie to? Wydaje mi się, że to jest kukurydza. Czy nie? A może zboże? Nie wiem. Ale zimno. Rysuję sobie już rabaty. I tak, zmieniam lokalizację obeliska. Także zapamiętajcie ten widok, bo mam nadzieję, że w kolejnych latach tutaj będzie się sporo działo. I w sumie tak sobie myślę, że ja przecież będę mieć przepiękny widok z kuchni. O wow, to jest genialny pomysł. Powiem wam tak. Tak. W przyszłym tygodniu, znaczy dzisiaj chyba w ogóle podjadę sobie do ogrodniczego, bo jest akurat otwarte. Myślę, że pochodzę sobie tak na spokojnie, też przemyślę pewne rzeczy. O tak, no, także jadę dzisiaj na takie małe zakupy, na taki przegląd i jadę do Juka, czyli takiego dużego centrum ogrodniczego pod Poznaniem. Często tam jeździłam, w ogóle kilka lat temu kupiłam tam przepiękne cebule czosnków. I wiecie co? Chcę rozpocząć już pracę nad rabatami, w sumie już teraz. Tam nic mi nie będzie przeszkadzało, a wystarczy, że zamontuję sobie ekoboard. Może zamówię jakąś dobrą ziemię, a najlepiej to by było, żeby od razu tam humus rozłożyć, bo humus też działa jak taka włóknina, która zmniejsza rozrastanie się chwastów na działce i na rabacie. No i ja zawsze w ogóle tak się zachwycałam świeżością tego humusu. Ta ziemia jest taka, wiecie, taka czarna i zawsze po rozłożeniu tego humusu to było tak, jak mi się to podoba. Uwielbiałam to. I tym ekoboardem poprowadzę sobie krawężnik tej rabaty. Chcę, żeby był nieregularny. Nie będzie tutaj prostych linii. Tak, będzie to kształt nieregularny. Wtedy rabaty będą prezentowały się najlepiej. No i to będzie takie miejsce, gdzie tak z dużą okazałością będę mogła zaprezentować czosnki i tulipany na wiosnę. No i chciałabym, żeby właśnie każdego sezonu ta rabata wyglądała inaczej. No więc myślę, że od ekoboardu mogę zacząć i na sadzeniu kilku roślin. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy ja mam miejsce na hortensję. Może wsadzę jakieś 2 sadzonki, które będą gdzieś wkomponowane w rabatę, ale na pewno pójdę w trawy. Czosnki. Musi być albo kocimiętka, albo będą to szałwie, czyli takie niebieskości. Absolutnie, to musi być. Musi być coś limonkowego i w różową tonację też bym poszła. Klematisy też. Werbeny też bym chciała. No, gdzie ty to dziewczyno poupychasz? Wieczorniki damskie na wiosnę, one później przekwitają, więc to wiecie, to trzeba będzie tak sobie rozplanować bardzo i najlepiej kępami sadzić.
I nasiona muszę zamówić, bo też to już jest taki czas, kiedy powinnam wysiać wieczorniki damskie. Myślę, że tak, maj, czerwiec. Tym bardziej, że no ja na te wieczorniki będę musiała poczekać 2 lata, bo to są byliny, które zakwitają dopiero na 2. rok. A raczej trudno jest je kupić w sklepach ogrodniczych. Zwykle raczej ich nie ma, prędzej na Allegro. Ale te wszystkie sadzonki, które ja miałam, to były z nasion. I ja czekałam wtedy na nie 2 lata. Bo po 2 latach ona dopiero zakwita. Także to już, jak chcę je mieć za 2 lata, to ja muszę je wysiać już teraz. No, więc powinnam sobie zacząć planować, także tak. To zostawiam kompostownik. Jednak stwierdziłam, że jak będę mieć taką sporą rabatę, którą sobie teraz wymyśliłam, to stwierdziłam, że jednak kompostownik by się mu przydał. Biorąc pod uwagę, że właśnie kompost bardzo mi użyźni tą glebę, a ja naprawdę doprowadziłam do rewelacyjnego stanu tej poprzedniej działki, bo tam ziemia była piaszczysta i gliniasta. No, także słuchajcie, lecimy. Ja się zbieram. Jestem już po lekkim śniadaniu. Miałam dzisiaj jechać na rower, ale tak wieje i jest tak zimno, że nie wiem, chyba że się poprawi pogoda, to wskoczę szybko i zrobię jedną trasę, którą chciałabym pokonać i poznać ścieżkę. Tym bardziej, że chcę jechać nad jezioro, a nie jest to daleko i chciałam zapoznać się z trasą, zanim na przykład pojadę tam sama z Adasiem, ale ta trasa jest na tyle krótka, że ze spokojem, myślę, z Adasiem bym tam pojechała. I chyba też na tyle bezpieczna, że fajnie by się jechało. No ale jak nie da rady, to sobie pojedziemy razem. To jest Jacket Maker. W pięknym, zielonym odcieniu. Genialna taka bomberka z prawdziwej skóry. Mamy tutaj lekką stójkę. Ona jest dosyć taka gruba i porządna, ale kolor jest obłęd. Tak lubię zielenie. Słoneczko. Tak, nie wzięłam statywu, ale dobra. Więc tak, moi drodzy, wieje strasznie, ubolewam nad tym niesamowicie, ale co zrobić? Dobrze, pokażę Wam, jakie rośliny zakupiłam w sklepie ogrodniczym. Więc pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, lawenda, ale o białych kwiatkach. I to chciałabym posadzić, słuchajcie, do mojej betonowej, okrągłej donicy. A wokół tej lawendy chciałabym bluszcz. Więc kupiłam też sadzonki bluszczu i obsadzę mniej więcej jakoś w ten sposób. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Natomiast później już docelowo ten bluszcz posadzę sobie przy płocie. I mój pomysł jest taki, żeby jednak płot był opleciony bluszczem i będzie tworzył piękną zieloną ścianę i będzie fantastycznym tłem dla roślin. Zdecydowałam się, słuchajcie, też na klematisy. Oby mi się przyjęły, bo klematisy są, kurcze, niesamowicie drogie. 6 dych za jedną roślinę. Natomiast są piękne i okazałe. I tak, tutaj mamy Clematis First Love. On jest biały. No i tak, zobaczcie, tutaj już mam spinacze przy tym obelisku. Mam takie mini trytytki, więc wkopię tego klematisa. Oczywiście głęboko, bo klematisy lubią być wkopane głęboko. Dzięki temu też one nie przymarzają. To jest dosyć ważne. I sporo sadzonek mi padło w poprzednim domu, natomiast no, te wyglądają zdrowo. Z kolei tutaj mamy 2 sadzonki, które są takie o niebieskich kwiatkach. Niebieskich czy fioletowych, ciężko stwierdzić, chyba bardziej niebieskie. I tutaj mam 2 takie same sadzonki, to są
Crater Lake, Mazury. Tutaj też mam bluszcz, jeszcze jeden i ten akurat od razu posadzę przy płocie, więc ten już będzie od razu do wsadzenia. I tutaj, słuchajcie, zdecydowałam się na mieczyki limonkowe Green Star. Ja sadziłam mieczyki chyba 2 lata temu, albo może 3 lata temu w tamtym domu i nawet nie wiem, czy one wzeszły i czy w ogóle w tym roku. Ciekawa jestem, jak wygląda ten ogród, ale w sumie to nie ma co się zastanawiać. No nic, mieczyki będę mieć po raz pierwszy tutaj. No i zdecydowałam się na hortensję, ale anabelki. Piękne anabelki, ładne są te rośliny, takie prościutkie pędy tutaj mają. Bardzo zdrowo wyglądają, chyba najlepiej wyglądały ze wszystkich odmian, jakie tam widziałam, więc zdecydowałam się. To jest klasyka. Anabelki będą, myślę, też pięknym tłem. W jednym skupisku sobie te 2 sadzonki posadzę, więc w razie czego też będę mogła sobie usiąść te piękne kwiaty do wazonu, ususzyć i mieć na cały sezon taki, wiecie, jesienno-zimowy w wazonie w domu jako bukiet. Żałuję, jak znajdę miejsce, to może jeszcze się zdecyduję na Limelight albo Magical Candle. No i to są, słuchajcie, moje zakupy. Ja idę do domu, bo jest mi zimno, wieje strasznie. Życzyłabym sobie, żeby było naprawdę tak super ciepło, żeby nic nie przeszkadzało, żeby nie wiało, ale no nie no. Zimno.